Lecimy na kolejne wczasy, tym razem z Poznania. Taka niespodzianka, nie z Warszawy. Dzień dobry. W tej chwili wyspa Kos jest po lewej stronie. My robimy takie małe okrążenie, żeby wylądować od strony południowej. Do widzenia. Trzeci belt, trzecia taśma, trzeci pas tak właściwie. Już ledwo tu doszliśmy, już mamy jeden bagaż. Jedzie nasza druga walizka. Dzień dobry. Autobus X1 na parkingu po lewej stronie, zapraszam. Dziękuję bardzo. Autobus X1 szukamy. Gaja, lotnisko Kos Hippokrates. Wylatywaliśmy z Polski, była piękna pogoda, a tutaj takie chmury. Ale prognozy są takie, że to tylko dziś i trochę jutro. Potem już ma być tylko słonecznie i upalnie oczywiście. Amos Hotel, Curro Hotel. Tak wygląda właśnie uliczka prowadząca z przystanku do naszego hotelu. No i tutaj oczywiście to, co kochanie mówiłaś kiedyś, żebym nie porównywał. Gdyby to była uliczka w Hiszpanii, to na pewno byłby tu chodnik albo co najmniej jakaś linia, która zabezpieczała pieszych. Naprawdę pod tym względem to są dwa różne światy. Ale tu jest coś bardzo ciekawego, bo chyba nigdy tak nie byliśmy na wczasach, żeby obok były normalne, uprawne pola i krowy. Które zostały już ścięte, bo było zboże. Tak, tam jeszcze przy przystanku jakiś jęczmień rósł. Jest trochę krów i dlatego być może jemy sery też krowie, a nie Tak. tylko kozie. Tak, tylko że pani jak wczoraj robiła kawę z mlekiem, to wyjęła polskie mleko. Polskie bardzo znane mleko, nie będę mówił jakie. Najlepsze. Najlepsze. No. Ja to oglądałem na Street View i myślałem, że to dlatego, że to był 11 rok. Trochę się zmieniło od 11 roku, ale jednak niewiele. No i mamy takie krajobrazy jak tutaj. Krowa, morze, a tam dalej gdzieś Turcja. Ale też dlatego, że jesteśmy na przełomie maja i czerwca, jest pięknie zielono jeszcze. Tak, bo to jest jeszcze, Wiosna. no jeszcze późna wiosna. Dla nich to już żniwa. Szukałem na Street View miejsca, którędy wjeżdża się do naszego hotelu i tutaj było coś zagrodzone, ale widocznie zdjęcia były robione gdzieś tam w zimę, a to jest oficjalna droga do naszego hotelu. Tu po prawej jest siostrzany hotel Gaia Palace, a my idziemy do Gaia Royal i to taka, można powiedzieć, mała wioska hotelowa, dlatego, że kiedy się tutaj wejdzie do środka, to się wydaje, że chodzi się po ulicach gdzieś tam w miasteczku. No i oczywiście A po każdej stronie są pokoje. takie bungalowy, domki, chociaż nie wiem jak to nazwać. Po lewej stronie jest piękny mini klub dla dzieci. Fajny plac zabaw. No i dalej zoo, w którym już dzisiaj rano byliśmy. Pokazywaliśmy swoim wnukom. Pokazywaliśmy wnukom przez komunikator, jak wyglądają kozy. Zobaczcie też, jak pięknie jest zielono. Tak. Na pewno jest podlewane, ale wczoraj padał deszcz i to też dużo daje wody. Mieszkamy gdzieś tam na górze. Nie ukrywamy, że w pokoju 215, jakby ktoś chciał sobie potem porównywać, bo w tym celu nagrywamy ten film, właśnie po to, żeby zrobić takie, no może nie poradnik, ale coś w rodzaju... Po prostu pokazać, jak wygląda ten hotel rzeczywiście. Pokazać, ale też ułatwić właśnie innym Decyzję. I tutaj już się zaczyna ta część Gaia Royal. Po prawej stronie jest jeden basen, tam dalej drugi basen, tam na lewo trzeci basen, dalej jeszcze są takie budynki aż do morza.
No i my bardzo chcieliśmy mieć na piętrze i też tak mamy. Tutaj taki przykład, czym się różni balkon na piętrze od tarasy na parterze. No, to tylko tyle dobrze, że deszcz na dole nie pada, a poza tym to każdy może tu przejść, wejść, wyjść. My już wchodzimy tutaj do naszego pokoju, a że byliśmy większość dnia poza pokojem, to spodziewamy się, że będzie posprzątane już. Te szklanki stoją od wczoraj. To jest okienko, które jest w łazience i tutaj też jest moskipiera. To jest na plus. Co jest na plus, dlatego że można sobie przeciąg zrobić. Otworzyć z drugiej strony i mamy cały czas... Wlatują komary, jeżeli są. A nie wlatują po komary, bo z tamtej strony też jest moskipiera. Zaraz zobaczymy. Klucz jest tradycyjny, ale tu jest wkładka do tego, żeby prąd działał. Nikogo tu jeszcze nie było, kochani. Tak. Nie, był ktoś. Tak wygląda nasz pokój po posprzątaniu. Normalny prysznic. Tutaj już nasze rzeczy. Wszystko kilka lat temu wyremontowane. Tak wygląda łóżeczko po zaścieleniu. Powiedzmy średnie. Powiedzmy, po prawej stronie oczywiście takie coś w rodzaju biurka, na dole lodówka, to lodówka jak lodówka. Mamy darmowy sejf. Tam pod spodem się wkłada klucz i wszystkie cenne rzeczy można włożyć do sejfu, który jest na klucz, czyli to takie też, no. Nie ma w szafie żadnych półek, kilka wieszaków, u góry jakieś koce leżą i nie ma gdzie rozkładać się z poukładanymi puszkami. Telewizji nie używamy, klimatyzacja działa dobrze, bo już korzystaliśmy. Teraz jeszcze pokażę, jak wygląda nasz balkon. Nic więcej nie trzeba. Jest stolik, są krzesełka, jest taka dość obszerna suszarka do ubrań. Nie dopłacaliśmy za widok na morze, dlatego mamy taki widok na ogród, ale jedyne co jest śmieszne i głupie, ja rozumiem, że z tej strony jest szpara, która pokazuje sąsiedni balkon, ale po co jeszcze z tej strony szpara? Sąsiedzi mogą ze sobą rozmawiać, coś sobie podać, nawet szczuplejszy sąsiad to przejdzie jeden do drugiego. Nie ma tablicy rejestracyjnej, to jest samochód do wewnętrznej jazdy służbowej. Czekaj, pokażę go. To jest taki samochód hotelowy, który rozwozi różne rzeczy, a my idziemy na lunch. To też jest parking, z którego mogą korzystać goście hotelowi. Tak naprawdę z każdego. Z każdego. I tutaj mamy budynek główny, czyli recepcja i restauracja główna. Tu też jest parking, gdzie można zaparkować sobie wypożyczony samochód. To jest wypożyczalnia, którą promuje nasze biuro. Ja niestety prowadzę. Zajmujemy sobie miejsce i idziemy zdobyć pożywienie. To są różne słodkości. Zaczynamy zawsze od czegoś, co jest, można powiedzieć, daniem dnia, czyli coś smażonego. Jakieś burgery są. Wieprzowina w sosie pieprzowym. To chyba już pójdę, wiesz? Chyba jeszcze oliwek sobie dołożę. Trochę zaszalałem z tym deserem. To jest taras restauracji. Był problem, kiedy jednego dnia padał deszcz, bo wtedy naprawdę goście się nie mieścili. A tak normalnie to tam z tyłu widać morze. Herbatki są przyzwoite. Ulubione miejsce nasze. I teraz idziemy szukać czegoś więcej. Najlepiej czegoś na gorąco, może być jajko. Kalimera. Kalimera. Evcharisto. Pomidory jakieś zielone. Po śniadaniu oczywiście czas na kawę. Tak wygląda deser mojej żony po śniadaniu. Malutkim śniadaniu. A teraz ja pójdę coś słodkiego sobie wezmę. O, tutaj widzę dość tradycyjny zestaw. Wziąłem to co najlepsze. No i jak to zjem, to już możemy iść. Oczywiście wszystko to popiję kawą. Przy okazji taka uwaga, napis w 4 językach, czwarty rosyjski. Ja naprawdę nie spotkałem tu kogoś, kto by mówił po rosyjsku, a polskiego nie ma, a Polaków jest pełno. Tutaj jest, jak pokazywałem, wypożyczalnia samochodów, przechowywalnia bagażu, recepcja, bardzo miła obsługa, lobby bar. Który jest czynny wieczorem. A przy okazji pokażemy w ramach All Inclusive, co można dostać bez dopłacania. Myślę, że wystarczy, jeżeli ktoś chce się napić.
No i tak. Co piłaś? Piłaś mojito. Mojito. Kupowaliśmy mojito. Mojito Było kosztuje, takie średnie. mojito kosztuje 6 euro. Tutaj właśnie jest druga strona tego baru. No i teraz wyszliśmy przed recepcję, przed ten główny budynek. Tyle tylko, że bocznym wyjściem przez ten bar. Tak wygląda ten główny budynek. I tu już naprzeciwko są budynki takie w większości jednopiętrowe, w których mieszkają turyści. Wszystko jest fajnie oznakowane. Dużo zieleni i od razu tutaj po prawej stronie jest pierwszy pool bar, ale chyba jeszcze zamknięty. Nie no, czynny już bar. To jest pierwszy z barów przy basenach. Ten chyba wieczorem nie jest czynny. I tu jest pierwszy basen. Przejdziemy tędy? No oczywiście w basenach się nie kąpiemy, bo po co? I wracamy na główną drogę. Oczywiście ręcznikami wszystko przejeżdżamy. To jest jedyny kurs, który zajeżdża tutaj pod hotel. Jeżeli ktoś chce jechać do miasta Kos, to z tego przystanku może to zrobić, nie chodząc tam, gdzie my chodziliśmy pierwszego dnia. Autobus komunikacji publicznej, jedyny, który zajeżdża tutaj. Po południu jakoś tutaj przyjeżdża. Można sobie tak dzień ustawić, że rano jedziemy tym autobusem do Kos i po południu wracamy. Ale zawsze można wrócić tam na przystanek. Tam te autobusy tak co godzinę, dwie kursują. To już ostatni dzień naszych wakacji. Idziemy prosto na plażę. Jest to plaża blisko hotelu, ale leżaki na tej plaży są płatne. Niewiele, ale płatne. Nie jest to typowa plaża hotelowa, ale jest przy hotelu. Tyle tylko, że Ale wiatr. trzeba parę euro zapłacić za leżaki i jeżeli ktoś chce coś wypić, to bar na plaży też jest płatny. Tutaj po lewej stronie mamy jeszcze rząd budynków, które też należą do tego hotelu. A po prawej pola uprawne. A to, co mówię o tych budynkach, one chyba są najnowsze, no i chyba najbardziej atrakcyjne w tym hotelu, dlatego że tutaj można dostać widok na morze, widok boczny na morze, jakiś tam częściowy widok na morze. Trudno powiedzieć, że ta plaża jest daleko od hotelu, bo hotel kończy się gdzieś tutaj. To zależy wszystko od tego, gdzie kto ma pokój i od razu schodzimy na plażę. Ale też są zalety i wady, bo jeżeli ktoś ma blisko do plaży, to ma daleko do restauracji, daleko do baru. Zabaw. Od razu po wyjściu z hotelu, przed zejściem na plażę, po lewej stronie jest bar. Zaraz zobaczymy, co jest w tym barze. Widać, sezon się jeszcze cały czas zaczyna. Albo wiatr panu poderwał coś. W każdym razie jest tutaj bar. Chyba naprawdę to jest bar hotelowy, dlatego że kubki są z hotelu. Po prostu jest bar bez opcji all inclusive. To są kawy. Tutaj jest toaleta. Tam dalej są przebieralnie. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, jakby ktoś cię chciał zapytać, po co jeździć na południe wyspy. Zgadza się, kochanie? Zgadza się. Właśnie po to się jeździ na południe wyspy, żeby leżeć nad spokojnym morzem. Ponieważ tu jest taki płaski teren, to mocno wieje, my próbujemy pójść tam gdzieś pod skarpę i schować się od wiatru. Także idziemy w prawo, wzdłuż morza. Tak wygląda Turcja gdzieś tam dalej. Bo te bliższe lądy to chyba jednak wyspy greckie. Przy plaży tej tak zwanej hotelowej są miejsca, gdzie można sobie nóżki opłukać, albo można też całościowo się opłukać. My się nie kąpaliśmy, więc tylko opłukaliśmy nóżki. Jak ktoś na wczasach potrzebuje miasta, nie. Jak ktoś się pyta, czy daleko do miejscowości, to faktycznie do miasta to jest 4 km, ale no nie jest tak całkiem nic tutaj, dlatego że wokół są jakieś hotele,
I tutaj mamy pierwszy supermarket, który nie jest związany oficjalnie z hotelem. Ale kiedy pójdziemy w prawo do innych hoteli, tam też jest supermarket, jakaś knajpa. Jak ktoś bardzo chce, to gdzieś tam sobie wieczorem wyjdzie. Ale to na pewno nie jest to, co gdzieś tam w Palma Nowa, chodzić sobie wieczorami od sklepu do knajpki, od knajpki do sklepu. To jest na pewno. To są okolice naszego hotelu, ten sklep, który już wielokrotnie pokazywałem. I podchodzimy troszeczkę dalej i mamy inne hotele. I też tutaj są wypożyczalnie kładów, samochodów, sklep, jakaś knajpa tu jest, a dalej hotel. No a tutaj taka też niezależna, można powiedzieć, knajpka. Można sobie coś zjeść. I tu jest sklep, do którego specjalnie idziemy, bo moja żona jeszcze musi coś kupić. W wielu miejscach są takie hotele albo takie skupiska hoteli, jak koło nas jest kilka hoteli. No jak jest kilka hoteli, to są jakieś sklepy. Ale generalnie szału nie ma i to chyba jedyny minus tego hotelu, albo dla niektórych plus. Tu jest chyba jedyny bankomat w okolicy tam. No i tak to się ciągnie. Brama do mini zoo. W skrócie pokażemy, co tu jest. Dla dzisiejszych dzieci to jest frajda. Oprócz dzikich zwierząt są również domowe. Różne koguty, kaczki, dużo różnych leśnych zwierząt. No i to właśnie, co już wcześniej mówiliśmy, jak ktoś będzie blisko mieszkał, to te zapachy mogą nie być przyjemne. Tam mamy jakieś różne ptaszki. Tam za tamtą zagrodą są kuski. O, proszę, kaczki, kogut budzi nas codziennie. Tutaj mamy kozy, starsze i młodsze. W tej chwili wiatr jest od morza, czyli tam w tamtym budynku nie czuć tego wszystkiego. A gorzej mają mieszkańcy tego Gaia Palace, bo przy większości wiatrów te zapachy idą prosto na nich. Dzisiaj ostatnia kolacja, ale przyszliśmy trochę wcześniej. No i lody, i polewy do lodów, i posypki do lodów. No i teraz oczywiście do kolacji wino, niestety wino w szklankach. Dość nietypowe jedzenie, bo jest jakiś kebab. Zobaczymy. No i po niecałym tygodniu, kilku godzin zabrakło do tygodnia, tym samym autobusem wracamy do lotniska. Najfajniejsze jest to, że wyjeżdżamy dość lekko ubrani, dlatego że w Poznaniu ma być też ciepło. O, a tu już ludzie idą na poranny autobus. I jesteśmy na lotnisku. Dzień dobry. Dobry. No i wylądował nasz samolot. Dzień dobry. W Poznaniu idziemy na parking, gdzie zostawiliśmy samochód. Co za ekspres, to samo co w tamtą stronę. Dosłownie wyszliśmy z samolotu, znaczy przywieźli nas tutaj oczywiście autobusem z samolotu. Weszliśmy pod pas z bagażami i już po chwili mieliśmy swój bagaż. W Warszawie zdarzało nam się nawet 2 godziny czekać, a pół godziny to jest taki standard. No i teraz w Warszawie trzeba by zadzwonić po panów z parkingu, żeby przyjechali. Zawsze krzyczą, żeby robić to dopiero po odebraniu bagażu. No tutaj mamy z jednej strony gorzej, bo trzeba kawałek ten bagaż podciągnąć, ale z drugiej strony nie musimy dzwonić, czekać. Idziemy po prostu prosto do swojego samochodu. Tak wygląda parking długoterminowy w Poznaniu. Hektary samochodów.
Wjeżdża tu się po prostu pobierając bilet parkingowy, a przy wyjeździe gdzieś się mamy do kogoś zgłosić z dokumentem z Itaki. Zobaczymy, bo w Itace wykupywaliśmy ten parking od razu.